jednocześnie zaczęły zachodzić pewne takie przemiany w środowiskach młodzieżowych. One właściwie dopiero gdzieś po okresie zjednoczenia tych organizacji młodzieżowych i powstania ZMP to zaczęło być widoczne, ale to było jeszcze przed zjednoczeniem partii, przed zjednoczeniem PPS-u i PPR-u, że jakoś coraz częściej się spotykało tych, którzy zaczynają, nagle doznają jakiegoś olśnienia, zaczynają w to wierzyć, zaczynają mówić to o konieczności historycznej, to o jedynie postępowym kierunku i tym podobne rzeczy. I to bardzo dziwiło jakoś, w jakiś sposób tak lekkomyślnie można przechodzić nad tym, co się dzieje dookoła, co widać. To jakieś formowanie się jakichś postaw ideologicznych jakby w oderwaniu od życia konkretnego. Tego ja nigdy nie rozumiałem i nie mogłem zrozumieć. A ja sam byłem taki bardzo wewnętrznie rozdarty ze względu na to, że ja, jak już tam zdążyłem wcześniej powiedzieć, byłem z przekonań właściwie socjalistą, w sensie takim pepesowskim oczywiście, a nie to, co się mówi teraz o socjalizmie, który jest zupełnie czymś innym. Natomiast nie miałem jakiejś potrzeby i chęci związania się z Polską Partią Socjalistyczną, bo z miesiąca na miesiąc coraz mniej wierzyłem w to, że ta partia odegra jakąś samodzielną rolę i że będzie sobą, będzie Polską Partią Socjalistyczną. Dosłownie z miesiąca na miesiąc czułem, że to jest mało prawdopodobne. W związku z tym wiele swoich nadziei i sympatii umieszczałem właśnie w PSL-u. Tak się złożyło, chociaż PSL też niejednokrotnie było tak, że nie spełniało moich jakichś oczekiwań, a to ze względu na różne niejasności taktyczne, różne meandry, które również PSL przechodził. Z organizacji młodzieżowych, które istniały na uniwersytecie, z daleka się trzymałem od ZWM-u. I zresztą w tym okresie ZWM-owców na uniwersytecie było zresztą w ogóle niewielu i nic mnie tam nie ciągnęło. Z daleka się trzymałem też od organizacji ludowych, od jakichś Wici i tym podobnych, bo to czułem pewną sympatię do nich, ale to nie było nic mnie angażującego ze względu już na moje jakieś poglądy, przekonania. Natomiast i dzięki współżyciu koleżeńskiemu z niektórymi czynnymi w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, moimi rówieśnikami, jak i chodząc na zebrania, czasami biorąc udział w dyskusjach, byłem jakby tak dosyć zbliżony do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, ale gdy mi koledzy proponowali wstąpienie, to ja jednak zdecydowanie odmówiłem, powiadając w ten sposób, że mnie się wydaje, że wy już niedługo tutaj będziecie działać jako coś niezależnego od ruchu komunistycznego, a to mi nie odpowiada. Ale ciągle miałem nadzieję, że może będzie inaczej. W związku z tym, ilekroć tam były wiadomości, że Hochfeld coś powiedział, a Cyrankiewicz się czemuś sprzeciwił, to odnosiłem się do tego jakoś z taką pewną nadzieją. No natomiast jeżeli Bańczyk mówił o tym w imieniu PSL-u, co się dzieje z działaczami chociażby dawnych batalionów chłopskich, co robi na wsiach bezpieka, bo jednak on to, Bańczyk to mówił publicznie i to wszystko przenikało, a nawet część tego, co mówił, można było znaleźć nawet w prasie PSL-owskiej. No to wszystko przyjmowałem jednak dużo lepiej niż to, co można było przeczytać w prasie PPS-u. Że to jest więcej w tym prawdy i tym samym bardziej mi to odpowiada. No ale
wszystko to razem powodowało, że miejsca dla siebie nie widziałem w tym życiu politycznym. Wreszcie przyszło zjednoczenie organizacji młodzieżowych. No, co jeden człowiek jest w stanie zrobić w rozmowach z kolegami z ZNMS-u czy z TUR-u, powiadając im, przeciwstawiajcie się zjednoczeniu, to już jest koniec całej wielkiej tradycji, całego nastawienia niepodległościowego i prawdziwie socjalistycznego, a przez prawdziwie socjalistycznego mam na myśli tego, że zawsze wiedziałem, że socjalizm od demokracji nie da się oddzielić, że to jest niemożliwe po prostu. Powstaje wtedy coś, co socjalizmem nie jest. No i kiedy doszło już do tego zjednoczenia, to potem właśnie niestety te procesy zaczęły wśród młodzieży bardzo gwałtownie się przyspieszać. I coraz trudniej mi było znaleźć takich, z którymi miałem wspólny język. To trwało przez sporo lat, więc to się dopiero w roku 1948 zaczynało. W 1949 się bardzo nasiliło, no ale to był proces jakiś dosyć, bardzo długotrwały proces.